Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Grono najwierniejszych i najbardziej zaangażowanych, bardzo się cieszę. Więc dla tych, którzy by nie wiedzieli, bądź też nie pamiętali, to ja się nazywam, prawda, Łukasz Jaczun. I słuchajcie, tytuł enigmatyczny, tytuł niespodzianka. Z czego on wynika, to się dowiemy, ale nie święci garnki lepią, czyli nurkowe DEI w PRL, czyli opowiemy sobie, jak to drzewiej w okresie właśnie, o którym tu nam kolega, prelegent Paweł wspominał przed chwilą, jak sobie radzono w czasach, kiedy, no, można powiedzieć, nie było niczego, a na pewno nie to, co byśmy bardzo chcieli, co byśmy potrzebowali, jak sobie radzono w świecie nurkowym, właśnie w myśl tej zasady, którą dzisiaj już nazywamy DEI. No i lecimy. Tu tak w ramach żartu troszeczkę i zapchaj dziury dla tych, którzy by nie wiedzieli, czyli co to jest DEI, z czego ten akronim wynika oraz PRL. I tu tylko sobie jedynie, co możemy powiedzieć i chyba warto przypomnieć, myślę, że większość tutaj akurat obecnych żyła w tamtych czasach, doskonale pamięta, ale takie, co będzie istotne dla tej prezentacji, gospodarka centralnie sterowana, czyli produkujemy dużo czegoś, co jest nikomu do niczego niepotrzebne i nie produkujemy dostatecznej ilości tego, co właśnie byłoby fajne dla pewnych dziedzin, w związku z czym musimy sobie radzić, no właśnie, z tego, czego jest za dużo. No i też o tym będzie troszeczkę opowieści. Ale słuchajcie, ten DEI, a właściwie samoróbki nie zaczynają się stricte w samym PRL-u w okresie powojennym. Tak naprawdę pierwszym takim prekursorem myśli na zasadzie chcę zejść pod wodę w pewnym określonym celu, to był profesor Józef Wojtusiak, który już w 1935 roku zbudował sobie taki oto hełm dzwonowy swojego własnego projektu i on w latach 30. do praktycznie 1939 roku w tymże hełmie wykonał kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt nurkowań w Polsce i za granicą w celach badawczych. On był biologiem, badał sobie florę, faunę podwodną, pięknie to opisywał. Poza tym też później, w latach późniejszych zadawał się innymi rzeczami, bo zoopsychologią, Instytut Polskich Badań Biologii właśnie Morza, prekursor, tam generalnie jakaś tam ichtiologia i tak dalej. Facet zajmował się nawet pszczołami i pszczelarstwem, nawet taki podręcznik o pszczelarstwie napisał, ale nie o tym. Generalnie facet skonstruował sobie ten hełm, ale już dopiero w latach 50., jak się nie mylę, na łamach magazynu Morze. Zaczął wychodzić taki magazyn, który wychodził najpierw przed wojną, potem po wojnie wznowiono i tam się zaczęły pojawiać pewne wzmianki na temat w ogóle dostrzeżeń na temat nurkowania i on tam pierwszy raz zaprezentował pewnego rodzaju projekt techniczny tego hełmu z zachętą właśnie opisem dosłownie zróbcie sobie sami taki. Przepis był jasny, jak zlutować blachę, jak oprawić szkło, jak to zasilać. A mianowicie przepis był na to prosty, tak jak on zasilał to jeszcze właśnie w okresie przedwojennym, czyli pompką samochodową. Nie, ktoś z powierzchni go zasilał, oczywiście. To tak, dobre pytanie. I słuchajcie, na kanwie projektu Wojtusiaka i hełmu dzwonowego w roku 52-53 ekipa Starzyckiego i kolegów, grotołazów tatrzańskich, postanowiła wykorzystać projekt Wojtusiaka, ale poszli o krok dalej i połączyli to ze skafandrem, szczelnym połączeniem jak hełmy nurków klasycznych i w tymże oto pięknym dziele wykonanym, jak głoszą przekazy, z przelutowanej kanki na mleko,
oraz skafandrze wykonanym z gumy pozyskanej w sposób, no umówmy się, tak zwany kombinatorsko znajomościowy ze zakładów produkujących dętki do traktorów, więc wyobraźcie sobie, jakiej to było sztywności. Wykonano, uwaga, pierwsze polskie speleonurkowanie. Pokonano wtedy syfon z Wolińskich w jaskini zimnej w Tatrach i to było pierwsze pokonanie restrykcji wodnej w jaskini w Polsce. Miało to miejsce właśnie w roku 1953. Tu mamy oryginalne zdjęcie, ubieranie nurka, prawda, łączność. Ciekawostka, tu widzimy wąż wykorzystany z maski przeciwgazowej, wzór 35 przedwojennej. Do tego węża dodatkowo był dołączone dalej taki coś w rodzaju szlaucha ogrodowego i oczywiście zasilanie odbywało się, no jak żeby inaczej, z pompki samochodowej. Nie było wtedy sprzętu do nurkowania. Były aparaty tlenowe, tleniaki. Tak. Były aparaty tlenowe do nurkowania. To jest jeszcze okres, zanim w Polsce istniały akwalungi. Tak, to o tym sobie zaraz powiemy. Okej. Słuchajcie, na kanwie tej fali, jeszcze takiej przed nurkowaniem scuba, tak jak to później było nazwane, pojawiały się pewne inne zachęty z perspektywy dziś, jak na to patrzymy, czyli maska przeciwgazowa z rezerwuarem powietrza wykonanym z termofora. Do tego w odcinkach pan Żmudziński, Olgierd proponował zbudowanie pompy z wykorzystaniem, uwaga, zbudowania tłoków z puszek po farbie, bądź też po konserwach, która miała wytwarzać, to nawet w opisie, zresztą jeśli sobie chcieli, to tu sobie możecie poczytać, są takie, można sobie dokładnie się zagłębić w te projekty, która miała wytwarzać coś około 0,7 atmosfery i były zachęty na zasadzie, słuchajcie drodzy czytelnicy, budujcie i róbcie i w ogóle brnijcie w to. Nikt się nie zastanawia, czy to będzie bezpieczne, czy to w ogóle zadziała, ilu będziemy mieli potencjalnych denatów. Jednak przekazy mówią o tym, że co najmniej kilka osób w Polsce zbudowało takie urządzenia. I nomen omen udało im się, nie dość, że przeżyli, to jeszcze bardzo miło wspominają te nurkowania i mówią, że wtedy pierwszy raz się zakochali w tym świecie podwodnym i to było w ogóle wspaniałe i z rozrzewnieniem wspominają mniej więcej tego typu sprzęt i pompy budowane z pompek rowerowych czy tego typu patenty. No ale słuchajcie, później pojawił się sprzęt troszeczkę bardziej nawiązujący, inaczej, kierowany do bardziej przeciętnego obywatela i prostego użytku, czyli sprzęt ABC. Na tym się zabić trochę trudniej, chociaż dla chcącego nic trudnego. I wtedy pojawiły się pierwsze przepisy i to nie jest tak, że słuchajcie, to wymyślano na bieżąco w kraju, to były przedruki często prasy zagranicznej, głównie brytyjskiej, amerykańskiej, czyli na przykład patenty, jak wykonać sobie samodzielnie płetwy, czy na przykład patenty na opracowanie fajek do nurkowania, przepis na fajkę do nurkowania. Jakbyście chcieli samodzielnie sobie wykonać fajkę do nurkowania, współcześnie może mamy materiały, prawda, typu PCV, więc bierzemy prostą rurkę, zasypujemy ją w warunkach takich jak tutaj, byśmy wykorzystali na przykład piasek z plaży, w warunkach domowych sól kuchenna najlepiej się sprawdzała, zatykaliśmy 2 końce. Po co ta sól, to po co? Bo następnie nagrzewamy to nad palnikiem, gniemy, sól ma spowodować niezałamywanie się materiału w miejscu zagięcia, następnie naszym jedynym problemem jest pozyskanie ustnika. Ustniki pozyskiwano z przedziwnych źródeł, między innymi tutaj element, który jest, posiadał jeszcze oczywiście przedłużenie fajki, więc mieliśmy fajkę z miękkim przegubem, ale słuchajcie, to jest 1:1 element urządzenia ustnikowego z takiego ratowniczego pochłaniacza dwutlenku węgla dla górników, tak zwanego POGA. O górnikach to bym mógł powiedzieć, dlaczego właśnie górnicy w ogóle byli pionierami w wymyślaniu tego typu rozwiązań. Nomen omen w latach 50., 60. nurkowanie w Polsce dość mocno miało się na Śląsku. Ale to taka ciekawostka. Jak ktoś później będzie chciał zapytać, to dopowiem dlaczego. Słuchajcie, fajki, płetwy, no to i maski. Maski przemysł zaczął nieśmiało produkować, ale tak jak wspomniałem, jak na składnicę sportową rzucili 3 egzemplarze, to one zanim się dobrze pojawiły na półce sklepowej, one już były sprzedane.
One właściwie były sprzedane spod lady. Więc posiadanie własnego okularu, jak to się wtedy fachowo nazywało, na przykład tam sobie później możecie obejrzeć, leży sprzęt, w którym jutro być może wejdę nawet do wody, taka pierwszy model polskiej maski płetwonurkowej, no to było nieosiągalne. Kombinowano. No i tutaj macie przykład maski wykonanej z dętki samochodowej, odpowiednio oczywiście przyciętego szkła. Ten konkretny egzemplarz wykonany przez komandora Józefa Rębisza, późniejszego założyciela, ojca polskiej dywersji podwodnej, założyciela właśnie Wydziału Działań Dywersyjnych Marynarki Wojennej, czyli prekursorów dzisiejszej jednostki Formosa. Facet zakochany od dziecka praktycznie w nurkowaniu, sobie takie rzeczy konstruował, ale nie był jedyny. W Muzeum Nurkowania w Warszawie posiadamy inne podobne przykłady takich rozwiązań, więc to nie były jednostkowe patenty. Na to też istniały przepisy, artykuły, których tutaj akurat nie przytaczam, ale musicie uwierzyć na słowo. Były na to rozwiązania i ludzie sobie w ten sposób radzili. Zanim się pojawiły jeszcze sprzęty o obiegu otwartym, akwalungi, no to w zeszłym roku ci, co byli, to pamiętają mój wykład o tleniakach, taka moja osobista wielka jaźnia i miłość w nurkowaniu, czyli właśnie tlenowe aparaty. Owszem, w nurkowaniu tleniaki pojawiały się, tak jak w zeszłym roku wspominałem, dzisiaj przypomnę, głównie ze świata gdzieś tam wojskowego, z demobilu, ale kombinowano i budowano samemu. I to mamy przykład takiego aparatu zbudowanego przez Jana Wątrobińskiego, faceta urodzonego w Bytomiu, bardzo mocno związanego z wodą, kochał wodę od praktycznie urodzenia, był żeglarzem, sternikiem i płetwonurkiem. I tu jest przykład jego jednego z pierwszych sprzętów, który jest zbudowany z pozyskanych elementów aparatu górniczego, ratunkowego. Oczywiście gdzieś tam znowu na patencie wyniesionego z kopalni, więc worek oddechowy, prawda, przeciwpłuco wykorzystany konkretnie z aparatu, cała armatura tlenowa z tego aparatu, przewody, tak samo, no tutaj urządzenie ustnikowe było dość mocno przebudowane, do tego był dobudowany, dolutowany skraber, taka kamizelka, która jednocześnie miała taką kieszeń od razu przeznaczoną na balast, więc zmyślne urządzonko działało. Właściwie to nawet trwają prace, żeby je ożywić, może jeszcze będzie działać współcześnie. Guma smoczkowa, budulec uniwersalny. Co to była guma smoczkowa? Tak jak wspomniałem, gospodarka centralnie sterowana. W okresie Polski Ludowej było takie nastawienie, dzisiaj troszeczkę do tego się próbuje wrócić, dzieci musi rodzić się jak najwięcej. No jak dzieci się rodzą, to później te dzieci trzeba pielęgnować. No i te dzieci muszą gdzieś spać. No, najlepiej w łóżeczku. A jak w łóżeczku, to na jakimś materacyku. No ale dziecko, wiadomo, tetrowa pieluszka to przesącza, więc wymyślono coś, co nazywało się gumą smoczkową. Sprzedawane w takich płatach na metry. Guma dość rozciągliwa, cienka, grubości około milimetra. I tego było od groma. Można to było kupić w każdej składnicy, w każdym domu gospodarstwa domowego na metry. Był tego wielki nadmiar, tym bardziej, że ta guma nie była jednorazowego użytku, więc jak ktoś te łóżeczko temu dziecku wyściełał tą gumą, to służyło tam powiedzmy przez miesiąc, dwa, a ilość tego była ogromna. Więc znowu wspomniany Jan Wątrobiński, między innymi, ale to nie był jedyny, to był standard. To jest przykład akurat, bo posiadamy w muzeum jego egzemplarz. Robiono skafandry nurkowe. Coś w rodzaju suchych skafandrów nurkowych, bez tak zwanego wyrównywania ciśnienia, czyli oczywiście nie mieliśmy możliwości doładować tego w żaden sposób gazem. Pozwalało to nurkować na niewielkich głębokościach. Pod spód oczywiście zakładano swetry, kalesony, wełniane skarpety, przeróżne kombinacje. I tak sobie radzono początkowo, jeżeli chodzi o kwestie skafandrów nurkowych. Ale niedługo potem pojawiło się coś, co nazywało się neoprenem z Krapkowic. W Krapkowicach opracowano metodę wytwarzania gumy porowatej, czyli czegoś, co dzisiaj nazywamy fachowo neoprenem. I słuchajcie, tu niestety coś mi się brzydko nałożyło, jakiś błąd formatu. Oczywiście przemysł znowu nie powiedział, że jest to genialny materiał na skafandry dla płetwonurków, bo kurczę, jakich płetwonurków? W ogóle tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy wkładek do butów, my potrzebujemy do jakichś tam śniegowców, my potrzebujemy mat wygłuszających dla przemysłu.
I znowu Krapkowice sprzedawały tego ogromne ilości, o tyle to było fajne, że wystarczyło do nich napisać odpowiednio skonstruowany list, oczywiście podpierając się jakąś instytucją, na przykład właśnie klubami badań naukowych, jakimiś klubami nurkowymi, które już wtedy się zakładały i sprzedawali tego na metry i co zdolniejsi kleili z tego pierwsze skafandry, krótkie, zaraz pokażemy długie, no i przede wszystkim coś, czego w późniejszym nawet okresie, gdy już przemysł zaczął produkować pierwsze suche, znaczy mokre skafandry, czegoś, czego w ogóle nie było, czyli skarpety, buty i rękawice, więc to właściwie do samego końca, do 1989 roku była manufaktura tych elementów. Oczywiście Budapryn, najlepszy na świecie. Tu dwa jeszcze przykłady właśnie z tego krapkowickiego neoprenu, skafandrów już bardziej zaawansowanych, znowu wytworzonych za, że tak powiem, naczelnictwem komandora Rembisza i ten konkretny egzemplarz, jego prywatna pianka posłużyła później dla zakładów przemysłu gumowego w Grudziądzu Stomil za pierwowzór stworzenia skafandra nurkowego Neptun, który później no, był już masowo produkowany, przede wszystkim oczywiście dla odbiorcy wojskowego, ale później, jak Paweł tutaj dzisiaj wspominał, trafiało to do klubów nurkowych za różnymi, prawda, kanałami, więc przykład, że coś, co zrodziło się w głowie amatora, przeszło do ogólnego, do skali produkcyjnej i to w tamtym okresie. No ale słuchajcie, w roku około 56 trafia do Polski pierwszy sprzęt firmy Las Pyrotechniques, firmy założonej przez Jacques'a Cousteau, założonej, ale podkreślam i to będę podkreślał, nie wynalazcy akwalungu, ale to sobie na koniec jeszcze podsumujemy. Został zakupiony pierwszy egzemplarz i Paweł tu dzisiaj o tym wspomniał. Ten sprzęt trafił od razu pod lupę, na deski kreślarskie, został wynikliwie rozrysowany i co się z tym dzieje? Oczywiście część dokumentacji trafia do zakładów państwowych i mają się zgłosić chętni, którzy będą taki sprzęt produkowali, oczywiście na potrzeby przede wszystkim wojska, potrzeby militarne, ale za pośrednictwem magazynu może takie artykuły się pojawiają i słuchajcie, to nie trwa długo. Już po miesiącu pojawiają się pierwsze wybryki z natury, no i przyjrzyjmy się im. Między innymi w klubie płetwonurkowym warszawskim takich automatów mamy w muzeum kilkanaście sztuk różnych. Każdy ma jakieś drobne, inne zmiany. Wszystkie z tych pierwszych egzemplarzy no, charakteryzują się wielkim inspirowaniem się automatem właśnie CG45, czyli tym podstawowym automatem, który wtedy przyjechał do Polski, więc tutaj nie było zdziwienia. A jak z prawami autorskimi? Jakie prawa autorskie? Słuchajcie, ale nie wszyscy mieli dostęp do fajnych warsztatów, inni kombinowali na przykład już niestety świętej pamięci zmarłego 5 lat temu Jurka Jaczukowicza, może niektórzy znali z klubu Rekin, jednego z pierwszych płetwonurków takich cywilnych, nurkującego między innymi na wraku Gustlofa. No, wspaniały, jeżeli chodzi o świat nurkowy, wspaniała postać. Zbudował sobie taki automat, słuchajcie, też opierając się gdzieś tam na konstrukcji CG, ale on poszedł na skróty i obudowę tego automatu wykonał z klaksonu samochodowego. Pasowało. Zawory z jakiegoś tam aparatu też strażackiego Dragera. Działało to świetnie. Jurek przez lata, jak zawsze to opowiadał o tym automacie, to ze wzruszeniem mówił, że wykonał na nim swoje najlepsze nurkowania w życiu. Ale słuchajcie, automat Maczka. Koledzy z Krakowa, speleolodzy, wykonali sobie swoją wariację na temat automatu CG i tutaj moglibyśmy się rozwijać na ten temat dużo, ale chyba najważniejszą informacją, oni poszli jeszcze bardziej na skróty i wykorzystali na budowę automatu garnek menażkę aluminiową. Słuchajcie, ten automat jest taki, ta puszka tego automatu jest taka. Taka była menażka, to taki sobie zrobili. Dopasowali do tego membranę, dopasowali do tego resztę mechanizmu, pomalowali pięknie na żółto. Słuchajcie, ten automat zaliczył kilkadziesiąt poważnych nurkowań z Peleo w Polsce. I być może za granicą też, tego nie wiem. Na pewno pierwsze takie poważne z Peleo nurkowania właśnie na obiegach otwartych przy pomocy między innymi tego sprzętu. Ale niektórzy, no, próbowali w brandy.
I między innymi taka słynna w świecie historii polskiego nurkowania Leszek Nowicz opracował właściwie nie tyle sam konstrukcyjnie automat, co obudowę i nawet to obrandował jako nazwa własna automatu Rybitwa, LN, Lechnowicz, no więc prawda, są inicjały. Tych automatów powstało łącznie bodajże między 5 a 7 sztuk. Słuchajcie, widziałem 3 zachowane egzemplarze w kolekcjach. Każdy, jeżeli chodzi o wnętrze, jest inny. Po prostu Leszek Nowicz dostarczał elastomerowe obudowy i radźcie sobie sami. Więc coś z pogranicza zrób sobie sam, ale z takim elementem takiego właśnie brandowanego elementu customowego, żeby coś zacząć, prawda? Wspomniany jeszcze raz Janek Wątrobiński, pan od Skafandra, też stworzył własną wariację na temat automatu CG i on sobie wymyślił swój własny osobisty, nie wiem jak to nazwać, brand, inicjały. Z racji, że był Jan, no to był Jaś. Z racji, że był zapalonym żeglarzem, osobą związaną w ogóle z wodą, więc trójząb. No i miał oznaczony w ten sam sposób skafander, miał w ten sam sposób oznaczony swój własny automat. Jednostkowa sprawa. Ale żeby nie było, że robiono tylko bardzo proste automaty dwuwężowe i ciągle ten CG, czyli Cousteau Gauguin. Pewien pan nazwiskiem Gołąb w Tarnowie między innymi stworzył już dość zaawansowany automat dwustopniowy, w stopniach rozdzielony i znowu postanowił go sobie nawet obrandować i wymyślił nazwę własną Bulbon. Po Bulboni. Zgadza się. Oczywiście, słuchajcie, automatów, pokazuję wam tu jakiś tam wycinek, przekrój. Uwierzcie mi, automatów w Polsce praktycznie co województwo, co klub nurkowy, co jakiś tam jeden konstruktor produkowano dziesiątki, jak nie być może setki. Każdy się czymś od siebie różnił, więc radzono sobie. A z czego to wynikało, to sobie jeszcze powiemy. Dość ważny element, balast. Słuchajcie, ciężarki ołowiane to pewnie wielu z was pamięta, w klubach się jeszcze odlewało, być może ktoś sobie do dzisiaj odlewa, może ktoś ma formę i jeszcze gdzieś tam przy domowym grillu topi ten ołów i się komuś chce w to bawić. Ale słuchajcie, największym takim elementem szpanu na nurkowisku to była dobrze zaprojektowana i samodzielnie wykonana klamra szybko rozpinalna do pasa balastowego. I znowu, co zdolniejsze ręce, to bardziej finezyjne formy, bardziej przemyślane elementy przeplatania pasów, ale słuchajcie, nic nie robiło tak dużego wrażenia na kolegach na nurkowisku jak, no co tu dużo mówić, podpieprzona z samolotu klamra z pasów bezpieczeństwa. To było, słuchajcie, no coś, co budziło zachwyt kolegów. Także pasy balastowe. Słuchajcie, noże nurkowe. Nóż to był kolejny element szpanu. Może niektórzy z was kojarzą polskiej produkcji Gerlacha, no mianomen wcale nie najgorszy, z nie najgorszej stali noże NP1, takie z piękną żółtą rękojeścią, na początku plastikową, później aluminiową. No szał był na noże zagraniczne, a jedne z najfajniejszych w latach 70. robiła hiszpańska firma Nemrod. Jeden taki nóż pojawił się w Warszawie, właśnie w warszawskim klubie nurkowym. Nie trwało to, słuchajcie, 2 dni, a kolega, który pracował na warsztatach właśnie fabryki FSO, stwierdził, że ma takiego magika od stali nierdzewnej i chwilę później powstawały już klingi, opracowano formę, lano z tekstolitu rękojeści, za chwilę pół Warszawy miało oryginalne Nemrody. Handlowano nimi na całą Polskę. Lepsze od oryginalnych. Być może. Słuchajcie, poważniejszy sprzęt mierniczy. Na dole oryginalny głębokościomierz model Z30, dość popularny z lat 60. głębokościomierz firmy Las Pyrotechnik. I znowu wspomniany Stefan Choiński z właśnie FSO wykonał serię replik tego, nie wiem, kopii, nie wiem jak to nazwać, tego głębokościomierza. Spójrzcie na tą finezyjną tarczę, która wygląda jak licznik z Warszawy. No, po prostu widać, jaka ręka to robiła. Posiadam osobiście prywatnie w kolekcji jeden z tych głębokościomierzy, powstało też kilka sztuk. I słuchajcie, w porównaniu z tym, jak się 2 weźmie pod wodę,
Słuchajcie, tu jestem na 5, tu jestem gdzieś czasem na 1, czasem na 15, ale był. Pytanie znowu, jak nurkowaliśmy zawsze z jednym głębokościomierzem, jakiś punkt odniesienia mieliśmy. Oczywiście głębokościomierzy produkowano dużo więcej. Najbardziej popularne, pewnie z Was niektórzy kojarzą, tak zwane głębokościomierze kapilarne, najprostsza rzecz. Taka podstawowa forma wykonania samodzielnego głębokościomierza kapilarnego to było zdobycie ruskiego krążka hokejowego, następnie odpowiednie przycięcie go na pół, wydrążenie, oklejenie, wykonanie skali, wsadzenie kapilary, jakiś pasek. Także takich głębokościomierzy było chyba najwięcej, ale chciałem Wam pokazać taki tutaj bardziej przykład skomplikowany. Ok. Zanim nastała groza. Kto z Was pamięta latarki Groza? Słuchajcie, o nich nie będę wspominał, ponieważ to są już chyba nawet, nie chcę skłamać, ale początek lat 2000. Kiedyś był taki fajny magazyn Nurkowanie i tam się pojawił taki projekt, karnistrowej latarki Groza. A ja Wam chcę pokazać, jak sobie radzono, zanim powstała ta Groza, czyli takie DEI już dość późne. I to jest jedna z pierwszych latarek nurkowych wykonanych w Polsce, która była wzorowana na latarce znowu francuskiej firmy Las Pyrotechniques modelu Aqualux, który jeden egzemplarz pojawił się w warszawskim klubie nurkowym i koledzy wzięli tego Aqualuxa na warsztat, rozkręcili na kawałki, postanowili zrobić trochę większy reflektor i słuchajcie, wszystko zrobili dokładnie tak samo. Złożyli tą latarkę, wsadzili baterię, latarka nie świeci. Co jest? Jeszcze raz ją rozłożyli. I tą drugą też, porównują. Pomiary, suwmiarka. Wszystko się zgadza. Nie świeci. Dopiero po jakimś czasie przyszedł taki bardziej doświadczony kolega, elektryk. Słuchajcie, mniej więcej w tym miejscu to jest taka uszczelka z takiego gumowego pasa w środku w tej latarce, oryginalnej, w tym Aqualuxie, była taka uszczelka gumowa. Wygląda to jak zwykły kawałek paska gumowego. Tylko ten kolega to wziął do ręki i na wagę mówi, słuchajcie, to coś jest z tym nie tak. Zaczęli to tam trochę ugniatać, okazało się, że w tą gumę była zatopiona specjalna siatka miedziana, która stwarzała przewodnictwo w odpowiednim ułożeniu latarki. Dopiero ich oświeciło, że to tak nie będzie działać, no i musieli później grubo kombinować, jak obejść opcję zatapiania czegoś takiego, w taką gumę nie mieli na to możliwości i tam później wymyślono taką nakładką miedzianą, dodatkowo działało. Ale wspominamy czasy wielkiego kombinatorstwa. Istniały sobie, a właściwie istnieją do dzisiaj, zakłady wytwórstwa sprzętu górniczego i lamp górniczych Faser w Tarnowskich Górach. One pod koniec lat 60. dostały od wojska zlecenie, macie nam opracować latarkę wodoodporną na potrzeby wojska nurkową. No i opracowano taką oto latarkę. Chwilę potem na rynku zaczęły się pojawiać takie oto latarki, które nie powstały w tej fabryce do końca, ponieważ to były prefabrykaty bokiem wynoszone latarek i tak jak widzicie, oryginalne latarki posiadały swoje własne numery, numer Marka Wojena, numer inwentarzowy, czy tam numer własnej latarki, a tu jak widzimy latarka jeszcze dla niepoznaki w ogóle poniklowana, żeby nie zwracała za bardzo uwagi. I takich latarek też prawdopodobnie trochę egzemplarzy powstało. No niestety tutaj dokładnie nie wiemy, kto je produkował, ale prawdopodobnie jakiś pracownik Tarnowskich Gór, który w piwnicy po godzinach tak sobie dorabiał. Ale jak ktoś był bardziej zdolny, a tu warto w ogóle powiedzieć, słuchajcie, tu już dzisiaj kolega Paweł wspomniał, że stalowe psychiki, stalowe organizmy i jeszcze jedna rzecz, o której w sumie warto wspomnieć, wtedy do nurkowania, w związku z tym, że to był taki bardzo doborowy sport, garnęli się ludzie, nie chciałbym tego nazywać jakimiś wyższymi warstwami społecznymi, niemniej ludzie, którzy mieli sobą coś do zaprezentowania. Więc często to byli studenci na przykład kierunków różnych inżynierskich, a przynajmniej statystycznie w klubie nurkowym co najmniej 2 takich było. I słuchajcie, ci goście wiedzieli, jak na przykład formować czy to wtryskowo, czy grawitacyjnie aluminium i potrafili wykonywać już takie dość finezyjne reflektory dużych mocy, które wyglądają jak, ten w szczególności, jak dość zaawansowane produkcje, być może nawet zachodnie, a to było wykonane w jakimś tam znowu przydomowym garażu gdzieś pod Warszawą. Słuchajcie, wspomniany dzisiaj Witold Zubrzycki, wielki nestor płetwonurkowania w Polsce, ale przede wszystkim w późniejszym też okresie wielki miłośnik i ojciec polskiej fotografii podwodnej.
W momencie, jak tylko zaczął nurkować i promować to nurkowanie, zaczął promować fotografię podwodną. Tylko że sprzęt do fotografii podwodnej dzisiaj, jak wiemy, jak ktoś bardzo się uprze, no to możemy sobie kupić i jakieś Nauticamy i inne poważne sprzęty. Jak ktoś chce trochę mniej poważnie, to można GoPro Hero i też będzie bardzo dobrze, jak umie się tym posługiwać. Wtedy posiadanie zwykłego aparatu fotograficznego to już było coś poważnego, więc zabranie go pod wodę wymagało naprawdę dużych nakładów, zaparcia, umiejętności inżynierskich. Witold Zubrzycki na łamach m.in. magazynu Morze, czy też swoich książek, tutaj na przykład proponował taką miękką obudowę, która, jak się domyślamy, do dużych głębokości nie wystarczało, raczej jakiś płytki litoral. Ale później zaczęły powstawać już bardziej zaawansowane konstrukcje, jak pojawiło się dość szerzej dostępne na rynku materiały, takie jak na przykład plexiglas, konstruowano na przykład takie dość już rozbudowane obudowy, w tym wypadku konkretnie przystosowano do aparatu średnioformatowego Start. Więc 12 kladek na pokładzie, ale świetnej rozdzielczości, może jedno zdjęcie wyszło. Ale znowu, tutaj macie cały artykuł. To już są lata 80. Na łamach młodego technika w dziale na warsztacie pojawił się przepis, jak na podstawie czegoś, co było łatwo dostępne, a mianowicie pakietowy wyłącznik łuk 4013. Zapytacie mnie, do czego on służył? Ja nie wiem, obstawiam, że do jakiejś hiperwielkiej betoniarki przemysłowej, ale można to było dostać na składnicach narzędziowych. Był bardzo dokładny przepis, jak wykonać sobie taką obudowę właśnie na bazie tego pakietowego włącznika i taką obudowę też mamy jedną w muzeum konkretnie. Ja to dopiero kiedy się zetknąłem z tym artykułem, zrozumiałem, z czego to jest zrobione, że tu są te cechy wspólne tego projektu. Ale byli też bardziej zaawansowani koledzy, ale słuchajcie, to już wymagało dojścia do pewnych poważniejszych warsztatów. Kolega Artur Kozłowski, który był technikiem lotniczym na Okęciu i pracował z poważnymi maszynami, jak samoloty m.in. Ił-62M, po godzinach wynosił sobie różne elementy i zbudował na przykład sobie taką finezyjną obudowę do aparatu Smiena, która ma m.in. właśnie wykorzystane reflektory lotnicze. Cała budowa jest wykonana z aluminium lotniczego i tam podobno w tej obudowie, z tego co nam Artur opowiadał, takie dobre 80-90% budulca pochodzi konkretnie gdzieś tam właśnie z części zapasowych, czy tam może inaczej, części poresursowych właśnie z płatowców typu Ił, na których pracował. Ale fotografia to nie tylko aparaty fotograficzne, to oczywiście flesze, inne rzeczy, ale przede wszystkim też pracowaliśmy na materiałach światłoczułych w tamtym okresie, więc światłomierze. Najprostszy przepis taki właśnie z zakresu zrób sobie sam, z jakim się spotkałem w pewnej ruskiej książce o fotografii podwodnej, to było wzięcie po prostu zwykłego światłomierza selenowego, zamknięcie go w słoiku. Słuchajcie, spróbowałem i działa. Wystarczy gdzieś go tam jakąś kawałkiem gąbki w tym słoiku unieruchomić. Następnie do słoika można było, tak jak tutaj w tym wypadku, wepchnąć sobie kartkę z pewną skalą, ze wskazaniami stałymi światłomierza, bo nie mieliśmy możliwości obrotu na światłomierzu, czyli używania tego kalkulatora. Musieliśmy mieć kalkulator w postaci tabelki i tak sobie radzono. I tu macie takie rozwiązanie właśnie, trochę jak ten słoik, tylko bardziej zaawansowane, czyli znowu plexiglas, jakiś cyjanoakryl, ale spójrzcie na tą obudowę. Ona też jest wykonana samodzielnie. Tu jak widać też światłomierz właśnie selenowy. I tu już była wyższa inżynieria, to wszystko jest ruchome, to wszystko działa i to wszystko też powstało w jakimś czyimś garażu. Słuchajcie, jak nurkowano, to się w pewnym momencie zastanawiano, co pod tą wodą można robić. Pod wodą można robić różne wspaniałe rzeczy, ale w pewnym momencie rozwój pewnego poszukiwania pod wodą pewnych artefaktów. Nie chciałbym tego na razie jeszcze nawet nazywać archeologią podwodną. Archeologia podwodna troszeczkę kierowała się w tamtym okresie innymi prawami. Archeologia podwodna, w ogóle to wam z doświadczenia mogę powiedzieć, dopiero całkiem niedawno przekonała się do takiego urządzenia jak wykrywacz metali. I zrozumiała, że to jest dobre urządzenie i warto się na nim opierać. Ale te kilkadziesiąt lat temu wykrywacz metali to było raczej urządzenie
przewidziane albo do dość płytkiego grzebania w ziemi, ale nawet wtedy tak o tym nie myślano, raczej technicznie, szukania kabli w ścianach, ale na kanwie takich projektów, które w Młodym Techniku się pojawiały, koledzy budowali takie oto urządzenia, które były uszczelnione i pozwalały na pracę właśnie pod wodą w różnych celach, czy to prac podwodnych, czy poszukiwania potencjalnych skarbów. I słuchajcie, no to moja ulubiona opowieść przy tym wykrywaczu zawsze, no jak widzicie, rura z górnospółka, tak, więc słuchajcie, działało. Ale budowano też bardziej zaawansowane, już techniczne urządzenia przeznaczone do prac podwodnych, też samodzielna budowa małego wykrywacza ręcznego do poszukiwania instalacji kabli podwodnych na pracach podwodnych. No, bo wtedy nurkowie sobie z klubów dorabiali, najmowali się przy różnych pracach podwodnych, hydrobudowach, więc takie urządzenia musieli skądś pozyskiwać, a że w handlu, tak jak wspomniałem, niekoniecznie takie rzeczy były, a już na pewno nie dla cywilnych nurków z klubów, więc kombinowali. A że mieli na pokładzie inżynierów, to budowali takie cuda. Paweł dzisiaj wspominał o obozach, w sumie nie wspomniał nic o zawodach nurkowych. No my tu dzisiaj, prawda, tegoroczna kulka jest próbuje być pod hasłem zawody nurkowe. Kiedyś była taka prawda, inwencja, te kluby nurkowe się między sobą ścierały na łamach różnych konkurencji. Tu Paweł dzisiaj troszeczkę opowiadał, jakie tam były przynajmniej, może nie tyle konkurencje, co ćwiczenia, prawda, w trakcie tych obozów nurkowych, ale też te konkurencje na zawodach często opierały się po prostu o jakieś umiejętności płetwonurkowe, ale później poszukiwano. No i między innymi jedną z takich konkurencji międzynarodowych było pływanie sprzętowe na duże odległości, tak zwane sprint pływania, i w celu takich pływań płetwonurkowie wykonywali sobie samodzielnie płetwy do szybkiego pływania i tutaj praktycznie to znowu była sprawa honoru, żeby taki zawodnik posiadał płetwy stworzone pod siebie, zgodnie, przede wszystkim oczywiście tam już nie mówię o takich kwestiach jak rozmiar, dopasowanie tej płetwy, ale miękkość pióra, siła kopnięcia. W późniejszym okresie, no dzisiaj dość już popularny sport, pływanie w monopłetwie, tak samo. Wytwarzano takie rzeczy praktycznie samodzielnie od zera. Tego w handlu nie było, to były konkurencje wymyślone jako oddolna inicjatywa. Będąc przy zawodach jeszcze kolejna konkurencja, no tak ciągle się tutaj zamierzamy, może kiedyś zrobimy to w takim wymiarze jak w przyszłości, czyli pływanie nawigacyjne. I kompas na ręku to byłoby za mało, posiłkowano się poważnymi pulpitami nawigacyjnymi, które oczywiście oprócz kompasu posiadały tak zwany log, czyli urządzenie, na przykład w tym wypadku mechaniczne, przy obrocie śruby pod wpływem, prawda, prądu napływającej wody podczas płynięcia, odmierzało nam odległość, na podstawie tego byliśmy w stanie odmierzać konkretne odcinki. No, a z latami pojawiły się logi elektroniczne, to też jest samodzielna budowa, a w tym wypadku kompas, busola typu KI szybowcowego takiego, więc znowu troszeczkę świata lotniczego. Słuchajcie, na koniec. Wspomniałem, że już pomijając historię Jacques'a Cousteau, że on był takim troszeczkę Edisonem w nurkowaniu, ten akwarium, to tam razem z tym Gagenem, a tak naprawdę to użyli patentu zupełnie z innego urządzenia z roku 28. Nie o tym jest historia. Historia jest o tym, że niejaki Leszek Suchy, człowiek, który urodził się i pierwsze swoje nurkowanie wykonywał całkiem niedaleko stąd, bo w Olsztynie, właśnie w klubie, później w Skorpenie, czyli tutaj Paweł no, doskonale zna tą postać. Faceta, który później był konstruktorem takich konstrukcji jak właśnie Per-27 Cayman czy automat Marlin, czyli coś, co starzy nurkowie znają bardzo dobrze i wspominają niektórzy, prawda, z drgawkami, z jakimś tam rozrzewnieniem. Słuchajcie, facet w roku 55 konstruuje sobie oto taki zestaw butlowy i bazą podstawową tego aparatu nurkowego są dwie butle pozyskane z katastrofy lotniczej,
czyli z instalacji powietrznej samolotu MiG-15 konstrukcji czechosłowackiej, licencyjnej, który rozbił się pod Olsztynem. Jak Leszek Suchy wszedł w posiadanie butli z wojskowego myśliwca, który się rozpieprzył chwilę wcześniej na lotnisku pod Olsztynem, ja nie wiem, tego nam nie chciał zdradzić, ale na ów lotnisku pod Olsztynem, które wtedy było zajmowane też między innymi przez wojsko, było małe złomowisko. To było lotnisko przedwojenne jeszcze poniemieckie. Tam w tym złomie znalazł elementy niemieckiego myśliwca. Z ów myśliwca wymontował reduktor instalacji tlenowej z aparatu właśnie takiego tlenowego dla pilota i wpadł na pomysł, że gdyby to odpowiednio dopasować, czyli nawiercić otwory, to ta membrana powinna pracować dość mniej więcej tak jak na powierzchni, czyli dozować zgodnie ze zmianami ciśnienia, pod wodą powinno to działać. I co jest dość istotne, 29 maja Leszek Suchy zjawia się w Warszawie. Facet wyjechał do Kanady w latach 70. wyemigrował. W Polsce nie został za bardzo jako konstruktor doceniony. Po tych dwóch wspaniałych konstrukcjach jak Cayman, Marlin jakoś nie widział dla siebie dalej tutaj kariery. Wyjechał do Kanady. W Kanadzie, słuchajcie, zrobił wielką karierę. Był konstruktorem systemów nurkowych, konstruował dzwony nurkowe, ratownicze dla przemysłu wydobywczego kanadyjskiego, więc facet o ogromnym potencjale. Tak czy inaczej u schyłku, podejrzewam, co tu dużo mówić, niestety pan 86 lat, więc raczej bliżej niż dalej, przyjechał do Polski, odwiedził Muzeum Nurkowania w Warszawie. Tam przedstawiliśmy mu właśnie ten jego wynalazek sprzed lat, który posiadamy w kolekcji. Facet się strasznie wzruszył. No i zadaliśmy mu bardzo proste pytanie. Mówimy, panie Leszku, wspaniała konstrukcja, pan to tak sobie tutaj zbudował, pracował, pan sobie tak z tym nurkował. Później na łamach magazynu Morze pana opublikowano. Tu już rozumiecie, nie święci garnki lepią, stąd nazwa tytułu, tak ładnie przypasowało. Pytamy go, zbudował pan to tak ładnie, to co? Sugerując się tym artykułem z 56 roku. Tu już to nazwano aqualungiem. W 56 roku pojawia się sprzęt w Polsce już francuski. Więc tak mu to przypasowali. Pytamy, wzorował się pan Jacques'em Cousteau. On wstał, bardzo stanowczym głosem powiedział, słuchajcie, ja w 55 roku nie miałem zielonego pojęcia, to jest Jacques Cousteau. Ja sobie zbudowałem ten sprzęt, bo mi tak pasowało. I do nas wtedy doszło, że to jest coś, co się w ogóle w badaniu historii nazywa tam bodajże teorią o plemieniach izolowanych. Wiecie, o czym mówię? Badania archeologiczne, jakieś tam wyspa A, 10 000 kilometrów, wyspa B i znajdujemy oszczepy czy tam kiścienie do polowania na ryby, one wyglądają mniej więcej tak samo. Pochodzą mniej więcej z tego samego okresu. Nie wiem, słuchajcie, może jakaś energia z kosmosu, ale facet, co prawda parę lat po opatentowaniu przez Cousteau, ale nie mając pojęcia o patencie, wpada na podobny patent. I tym pozytywnym akcentem w sumie mógłbym zakończyć i dodać, że słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł w naszej branży nurkowej, warto go rozważyć. Być może warto wykonać jakiś prototyp, jeżeli mamy możliwość. Jeżeli oczywiście czujemy się na siłach, możliwościach, jest to bezpieczne. I nawiązując do Leszka Suchego, być może później warto to opatentować. No to ja dziękuję za uwagę. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.